Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 27 dzień grudnia 2022 roku. Imieniny obchodzą Fabiola i Żanna. W Gdańsku 4 stopnie Celsjusza, deszcz. Blok BTC 769090. Cena KNG 3,85 USDT, cena cash 303 KNG, cena cash w przeliczeniu na złotówki 5000 zł i wycena Kangi 127 milionów złotych. To jest kwadrans Kango numer 129. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i pozdrawiajcie nas stamtąd, skąd nas oglądacie. Przy mikrofonie Sławek Zawadzki i Łukasz Żeligowski. Łukasz, co robią transformersi po imprezie? Nie wiem. Składają się na taksówkę. Dobrze, powiedz, Łukasz, co się dzieje w świecie Bitcoina i Ethereum? Tak, tutaj bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Można powiedzieć, że mamy grudzień niczego. Nic, po prostu nic. Poruszamy się w takich bardzo wąskich kanałach. Cisza, spokój. Oczywiście jakieś tam malutkie wybicia są, ale mówimy tutaj o bardzo, bardzo małych ruchach. Analitycy, którzy w święta nie próżnowali i coś tam pisali, to są raczej zdania takiego, że jak miał podsumować, jedni mówią, że wzrośnie, drudzy mówią, że spadnie. Ktoś na pewno się nie myli. No ale faktem jest, że jesteśmy w takim paśmie, gdzie naprawdę bardzo mało się dzieje. Może z Etherem jest troszeczkę ciekawiej, on ma tam takie trochę większe skoki, ale wyraźnie widać, że te dołki w przypadku Ethera to jest 1100 zostało obronione, nie schodzi poniżej, jest skupowany dosyć intensywnie. Z drugiej strony nie ma jakiegoś zapędu, żeby ponad 1300 podskoczył, więc no, mamy taką po prostu ciszę. A czy masz jakąś intuicję, co takiego mogłoby się wydarzyć w styczniu, co mogłoby wpłynąć znacząco na zmianę cen? No, jest kilka takich wydarzeń, które są przed nami, które mogłyby pokazać, że czy zmienić albo wywołać coś na rynku. Na przykład jedną z takich spraw jest temat sporu, jaki jest między Ripple a SEC, który prawdopodobnie w pierwszym kwartale zostanie rozstrzygnięty. Tutaj jeszcze będę chciał wrócić do tego tematu, bo tam ciekawe rzeczy się wydarzyły. Takim bardzo dobrą rzeczą, która mogłaby pobudzić rynek, byłoby faktycznie wstrzymanie podwyżek stóp przez Fed. No to są te wydarzenia, które mogą spowodować, że rynek zareaguje jakoś znacząco. No, generalnie mamy taką napiętą sytuację, nie? Napiętą, no bo właśnie każdy tylko wyczekuje, co będzie. Jedni wyczekują tych spadków, bo chcą dokupić, a inni wyczekują wzrostów, bo chcą w końcu zarobić. A czy myślisz, że sytuacja z FTX-em może coś jeszcze zmienić? To znaczy, czy może się okazać coś takiego, co wpłynie diametralnie na sytuację? Myślę, że największe rzeczy już wyszły, te największe trupy wypadły z szafy i szybko zostały uprzątnięte. No, bo nie mówi się już o tych milionach dolarów dla demokratów, nie mówi się o tym, że tam były jakieś prominentne osoby zamieszane. Szybko pojawił się taki news, nikt go nie pociągnął i teraz już się mówi bardziej o tym, że Samuel, gdzieś wyczytałem, zaczyna dostawać rady, jak ma się zachowywać w więzieniu, że powinien zgolić włosy, mówić niższym głosem i słuchać rapu. No właśnie, te rady dawał człowiek, który siedzi za przestępstwa finansowe, tak? Ale no właśnie, pogadajmy jeszcze chwilę o FTX-ie, no bo to jest główny sponsor chyba wszystkich audycji kryptowalutowych przez ostatnie tam kilka tygodni, a nawet i miesięcy. Mówiliśmy o tym chyba podczas ostatniego no comment, ale teraz powtórzmy to jeszcze raz. Samuel przybywa w domu swoich rodziców. Na początku
faktycznie pojawiła się ta informacja o poręczeniu majątkowym $250 milionów. Ja myślałem sobie, matko, skąd oni wzięli te $250 milionów, ale to się okazuje, że oni wcale tego nie musieli wpłacić, że jest to po prostu poręczenie na wypadek, gdyby Samuel uciekł i nie pojawił się z powrotem w sądzie, tak? Co więcej, tam ujawniłeś, że tak naprawdę rodzice Samuela musieli wykazać się majątkiem. 1/10, czyli $25 milionów, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że ich nieruchomości może były tyle warte. No i co o tym sądzić? Ty powiedziałeś o tym, że ucichła sprawa udziału demokratów w tym całym wielkim bałaganie, a ja tak sobie myślę, że fakt, że Samuel dotarł bezpiecznie do Stanów, że nie siedzi teraz w więzieniu, tylko siedzi w areszcie domowym, to jest jednak wyraz tego, że Samuel musiał mieć wielkie plecy i pewne fakty będzie trzeba ustalić w zaciszu gabinetu domowego. Oczywiście, to zdecydowanie. To znaczy, myślę, że tam jest dużo tematów do ujawnienia, chociaż z drugiej strony wygląda na to, że sprawa zostanie szybko uprzątnięta. Nie wiem, czy wiesz, Caroline i drugi człowiek, którego cały czas zapominam, o chińskim nazwisku, oni zostali, im postawiono również zarzuty, ale oni się przyznali. Przyznali się do zarzutów, Caroline do 7 zarzutów, przyznała się, Wong do 4. I teraz bardzo ciekawa rzecz, ponieważ wypłynęły, czy zostały ujawnione zeznania Caroline i muszę powiedzieć, że bardzo wiele tematów się może nie wyjaśniło, ale nagle możemy powiedzieć, ok, to już wiemy, jaką mają strategię. Bo strategia jest prosta. Caroline przedstawia siebie jako osobę, która prowadziła Alamidę, no i po prostu Alamida nie miała umiejętności do tego, żeby zarabiać. No nie wyszło im. Rozumiem. Rozumiesz, oni próbowali. Ryzyko gospodarcze, tak. Tak, oni próbowali, inwestowali, robili różne trady i im nie wychodziło, mieli same straty. Więc zwrócili się do FTX-a o pożyczkę, którą dostali. A to nie jest nielegalne. Rozumiem, natomiast ktoś, kto podpisał pożyczkę w FTX-ie, ktoś, kto udzielił im pożyczki, to też nie popełnił jeszcze zbrodni. Zbrodnią było to, zbrodnią mówię oczywiście w cudzysłowie, było to, że FTX pożyczył Alamidzie nie swoje pieniądze. No tak, no właśnie o to chodzi. Tam pojawiła się informacja na początku, że oni pożyczali pieniądze od inwestorów, czyli że FTX miał pieniądze z Sequoii, z wielu, tam chyba 100 000 inwestorów było. Czy coś takiego, jakaś olbrzymia ilość osób, która inwestowała w FTX-a, oni dawali te pieniądze, ale potem się okazało, że FTX udzielił, można powiedzieć, nielimitowanej pożyczki Alamidzie, no i to w pewnym momencie dał już nie swoje pieniądze. Także no, Alameda i Caroline mówi, no co, no myśmy po prostu wzięli kredyt, no przepraszamy, no nie udało nam się spłacić, no. Tak wyszło. Tak wyszło, tak. Ryzyko gospodarcze. Dodajmy jedną rzecz, że Caroline poszła na układ, tak, z prokuratorem, taka jest nasza wiedza, to znaczy ona zeznaje, dlatego, że ma obietnicę, że te zarzuty, które zostały do tej pory postawione, one jakby będą w mocy, ale ona nie będzie skazana, jeżeli będzie współpracowała. Tak, co więcej, tam się pojawił jeszcze jeden wątek, że jeżeli Caroline ma coś na sumieniu, o czym jeszcze prokurator nie wie, to lepiej, żeby o tym powiedziała teraz, żeby on mógł to wpisać na tą listę rzeczy, z których będzie zwolniona, nie będzie musiała odpowiadać. I to jest taki właśnie motywator, żeby jednak poprzyznawać się do jakichś tam mniejszych grzeszków. Słuchaj, jeszcze chcę dodać jedną rzecz. Ten areszt domowy związany z Samuelem Bankmanem, to oczywiście jest sprawa zabawna. Wiem, że akurat nas to bawi, ale myślę, że nie wszystkich. Uwaga, mówię coś, co wyczytałem w kolorowej prasie. Oto okazuje się, że sąd narzucił pewien rygor, na przykład to, że sam Bankman może opuszczać dom tylko jakby wtedy, kiedy chce ćwiczyć. No bo każdy potrzebuje ćwiczeń fizycznych, nie może tego robić. I mało tego, rzekomo, jeszcze raz zaznaczam, że jest to plotka, Bankman został przymuszony do tego, żeby poddać się leczeniu odwykowemu
i jeszcze jakiemuś tam. Także te imprezy na Bahamach, jeżeli faktycznie były takie, jak myślimy, to musiały być bardzo, bardzo mocnymi. Dobra, Łukasz, wiesz co? Mamy tutaj... Tylko powiem jedną rzecz, bo Caroline potwierdziła jedną bardzo istotną rzecz, która faktycznie stawia, czy pokazuje nowe światło. Otóż Caroline potwierdziła fakt, że poprzez Alamidę były udzielane bezzwrotne pożyczki tym wszystkim ważnym osobom w FTX-ie i w Alamidzie, czyli że Samuel, również Caroline czy pan Wong brali wielomilionowe, a w przypadku Sama to tam jest mowa nawet o miliardach dolarów pożyczek jako osoby prywatne. Także to faktycznie potwierdza się, to był pewien sposób na to, żeby no, sfinansować choćby te imprezki. No właśnie, o których pewnie będzie jeszcze dużo się mówiło. Robert Krasowski zadał pytanie, jak sami twierdzicie, giełdy dzielą się na te, które już były zhakowane i na te, które dopiero będą. Czy moje środki są bezpieczne, jeśli Kanga zostanie zhakowana? I uwaga, Piotr Długi zaraz potem dorzuca komentarz w odpowiedzi do Roberta, że kto normalny trzyma środki na giełdzie, szczególnie w tym czasie. Dorzucę do tego jeszcze newsa. Uniswap w tej chwili umożliwia już zakup krypto bezpośrednio za fiaty. Dogadał się z jakimś serwisem, który umożliwia płatności, chyba nawet i przelewem bankowym, ale oczywiście karty debetowe i kredytowe. Czy to oznacza, przypomnijmy, że Uniswap jest po prostu DEX-em, a zatem ryzyko, jak się okazuje, wcale nie jest takie niskie, ale jest znacznie mniejsze, jeżeli chodzi o trzymanie środków w stosunku do CEX-ów. Jakbyś to skomentował, Łukasz? Ja powiem tak, jesteśmy w tej chwili w sytuacji, w której faktycznie bardzo dużo się mówi o tym, że trzymanie środków na giełdzie nie jest dobre i ja się zgadzam z tym, że faktycznie swoje środki powinniśmy trzymać na portfelach zewnętrznych. Tak. Ale zgadzam się również z tym, co powiedział CZ i co jemu wytykano, że trzymanie czy obsługa tych portfeli zewnętrznych nie jest najprostsza i faktycznie znając czy wiedząc, jacy są generalnie ludzie, to się może okazać, że bardzo dużo z tych osób, które wybierze portfel własny, czyli będzie miała sama klucze prywatne, to skończy się na tym, że zgubi ten klucz prywatny, zapomni go, źle zapisze, albo w gorszym wypadku zapisze na kartce, gdzieś schowa i ktoś inny to znajdzie. Więc jakby tu trzeba ważyć, nie? Ważyć trzeba wygodę i bezpieczeństwo, bo to są, albo mamy wygodnie, łatwo i przyjemnie, albo mamy bezpiecznie i pewnie. Tak, i właśnie zwróciłeś uwagę na ważną rzecz, że trzymanie, uwaga, teraz zabrzmie w sposób, proszę, żeby nikt mnie nie cytował, ale trzymanie środków na scentralizowanej giełdzie może okazać się w przypadku niektórych osób bezpieczniejsze niż trzymanie poza giełdą. Jeżeli masz zapisywać swój klucz prywatny w zeszycie albo na pulpicie w komputerze, to lepiej, żebyś trzymał te środki na giełdzie, a jeżeli umiesz zabezpieczyć swoje kryptowalutę właśnie poprzez Ledgera, czy masz po prostu wiedzę, doświadczenie, zachowujesz tą higienę, to oczywiście trzymaj środki poza giełdą. I Piotr Długi, zwracam się do ciebie, oczywiście środki należy trzymać zawsze poza giełdą, jeżeli mamy w tym doświadczenie, wiedzę i umiejętności. Tu taka informacja na marginesie, nie wiem czy wiesz, w tej chwili mamy, jest mierzone przez Glassnode, Glassnode mierzy, ile środków opuszcza giełdy. No akurat teraz tego nie sprawdzam, ale jest to bardzo ważny wskaźnik. Tak, nie? I w tej chwili jest najniższy, odkąd zaczęli badać. Czyli ludzie przestali wypłacać z giełd pieniądzem. Oczywiście ja bym powiedział... Ale pamiętasz tą wypłatę chyba sprzed 2 tygodni na Binance'ie? Albo sprzed tygodnia, już nie pamiętam. To była bardzo duża wypłata. Tak, ale generalnie mamy, no widziałem ten wykres, to była faktycznie pika pod koniec listopada, taka no, związana z upadkiem oczywiście FTX-a, panika ogólna, wszyscy wypłacają środki.
No ale koniec końców się okazuje, że w tej chwili mamy najniższy poziom wypłat. Oczywiście można powiedzieć, no bo już wszystko wypłacono, to co można jeszcze wypłacać, ale bo poziom środków na giełdach jest najniższy również od taki historycznie niski. Nie było jeszcze tak mało środków na portfelach giełdowych, więc można powiedzieć, ok, zostały tylko te środki, którymi ludzie chcą po prostu handlować. No tak. Nie już tylko takie do handlu środki i może to dobrze. No proszę. My to też jeszcze raz powtarzamy, na scentralizowanych giełdach nie trzyma się środków tych, które stanowią nasze zabezpieczenie, tylko te do tradingu. Dobra, Łukasz, mamy pytanie od Mateusza Sarka. A i dlaczego, gdy miały się zwiększyć nagrody za stejkowanie KNG na POS, to nagle zostało obniżone RSZ, czyli roczna stopa zwrotu, od czego zależy RSZ? I to mówię w kontekście tokena KNG. Dodajmy jedną rzecz, taką mówiliśmy o tym kiedyś, jest pewna pułapka umysłu, mianowicie taka, że im większa cena tokena KNG, tym ceteris paribus przy innych parametrach bez zmian RSZ będzie spadało. Dlaczego? Dlatego, że w wartości bezwzględnej dostajemy tych tokenów KNG mniej, dlatego, że są więcej warte, a więc nawet jeżeli za tą samą kwotę byśmy skupywali cały czas, ale cena by rosła, to tych tokenów KNG skupujemy coraz mniej, tak. I teraz zastanawiałem się, czy kiedyś w ogóle dałoby radę wymyśleć coś takiego, żeby wstawić wskaźnik, który dawałby jakieś indeksowanie do omega złotówki, chociaż byłoby to pewnie trudne, ciężkie i wzbudzałoby ale wiele można pomyśleć o tym. Faktycznie jest tak, że ta roczna stopa zwrotu rośnie, jeżeli mamy zwiększone obroty na kandze i jeżeli cena KNG spada. To są dwa czynniki, które powodują zwiększenie rocznej stopy zwrotu. No bo jeżeli rosną obroty, tak ogólnie mówiąc, to rośnie kwota, która jest przeznaczona na skup tokenów. No i druga rzecz, jeżeli spada cena KNG, to znaczy, że za tą samą kwotę możemy kupić więcej tokenów KNG. To jest to, co Sławku przed chwilą powiedziałeś. I faktycznie można byłoby zaobserwować wzrost tej stopy zwrotu. Natomiast należy patrzeć na to globalnie. Trzeba patrzeć nie tylko na oprocentowanie, ale patrzeć też na wartość tych tokenów, które dostajemy. No właściwie bym powiedział, że przede wszystkim na to, bo to oprocentowanie to wtedy, kiedy tokeny KNG wszyscy będą się liczyć w sklepach, płacić podatki i tak dalej, to dopiero w przyszłym roku, dopiero wtedy ten parametr procentowy ma jakąś wartość, ponieważ bazę mamy jednak fiatową, tak, albo stablecoinową, no to ciężko nam to wszystko sobie jakoś odnieść. Dobra, patrzę na inne komentarze. Dobra, to zanim będziemy mówić o komentarzach, to chciałem Ci powiedzieć o pewnym raporcie przygotowanym przez Agencję Wywiadowczą z Korei Południowej. Oto okazuje się, że od 2017 roku Korea Północna dokonała haków przynajmniej na $1 miliard. Ukradła kryptowalut za tyle. O tyle, z czego połowa w tym roku. Czyli hakerzy się rozwijają. No i spodziewam się znowu, że komentatorzy, którzy nie sprzyjają rynkowi krypto, będą mówili, zobaczcie, no kolejny argument, żeby jednak to krypto ubić, uregulować i tak dalej. A ja chciałbym tylko przypomnieć, że wcześniej, wiesz jak się finansowała wcześniej Korea Północna? I to wiem z bardzo poważnych już reportaży, co było w ogóle powodem, dla którego wiele ambasad Korei Północnej trzeba było zamykać. Bo urzędnik, ambasador, czy w ogóle pracownicy ambasad, jak podróżują, podlegają zupełnie innej kontroli. Na lotniskach, tak, poczta dyplomatyczna jest kontrolowana i tak dalej. No więc okazuje się, że w Korei Północnej produkowano całkiem niezłej jakości kokainę i inne narkotyki, które były później rozdysponowane właśnie przez ambasady z Korei Północnej. I teraz tak sobie myślę, nie znam statystyk aktualnych, jak bardzo spadek dostarczalności narkotyków przez Koreę Północną spadł, ale jeżeli okazuje się, że zostało to zamienione na krypto, to lepiej. Świat na tym lepiej zyskuje, bo Korea musiała do tej pory finansować swoją działalność ze sprzedaży narkotyków, a teraz po prostu zabiera komuś krypto. Tu taki oczywiście komentarz z przymrużeniem oka, bardzo ciekawa statystyka. Dobra. A co jeżeli, pyta się Hubert w kontekście jeszcze naszej dyskusji o bezpieczeństwie, a co jeżeli mamy na giełdzie stablecoiny, czy warto trzymać na przykład BUSD albo USDT, ja dodaję na Ledgerze. Czy to ma jakieś znaczenie, Łukasz? No,
takie samo jak Bitcoina. No jeżeli trzymamy na giełdzie, giełda zostanie zhakowana, no to wtedy stracimy te stablecoiny. Natomiast jeżeli będziemy trzymali na ledgerze, to jedynym odpowiedzialną osobą, która może ulec zhakowaniu, jesteśmy my sami. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile pewnie czujemy się z technologią, z tym, co robimy, czy na przykład jak bardzo jesteśmy pewni tego, że będziemy pamiętali swoje hasła, czy te zabezpieczenia, które damy, będą wystarczające. Dobra, ktoś napisał nam miły komentarz, Kanga nie upadła, nie życzcie im źle, Kanga na fali, wspieram, bo polskie, napisał Marek Kowalski, a to dlatego, że jak się spóźniliśmy z tą audycją, tam chyba mieliśmy 2 minuty po starcie, to ktoś napisał, że Kanga może już upadli. To wcale nie jest zabawne, ale nie boimy się wszelkich komentarzy. No dobra, Łukasz. Ciężko było wstać po tym obżarstwie świątecznym. W ogóle napiszcie, jak wam święta minęły, czy było bardzo dobrze, czy ktoś aktywnie tradeował. Jestem ciekaw, czy mamy jakichś takich traderów, którzy walczyli na rynku mimo świąt, bo ten rynek taki martwy. Chociaż muszę powiedzieć, że przeczytałem ostatnio bardzo ciekawy raport. Raport napisany przez same tuzy BlackRock Capital, czyli można powiedzieć kogoś bardzo mocnego. I ten raport taki trochę pompatyczny, czy taki właśnie nadęty, zawierał kilka śmiesznych rzeczy. Na przykład mamy w tej chwili obligacje krótkoterminowe, amerykańskie, które są oprocentowane, strzelam, ale żeby pokazać pewien mechanizm. Powiedzmy krótkoterminowe, czyli roczne i dwuletnie są oprocentowane na 10%, a 10-letnie są oprocentowane na 5%. I pytanie, które są bardziej opłacalne? No więc panowie geniusze z BlackRock odsłaniają przynajmniej prawdę, że lepiej teraz inwestować w obligacje krótkoterminowe, bo one mają wyższe oprocentowanie. No więc to taki troszeczkę oczywiście zabawowy fragment, ale generalnie muszę powiedzieć, że należy patrzeć z powagą na ten raport, ponieważ po pierwsze BlackRock Capital wie, co robi. Tam są ludzie, którzy wiedzą, co robią i może czasem zdarzy im się napisać jakąś taką oczywistą oczywistość, ale też czasami piszą nieoczywiste oczywistości i wniosek z tego raportu, ja bym powiedział, jest jeden. Gry, czy zasady gry się zmieniły. W tej chwili trzeba zacząć inwestować inaczej niż do tej pory, bo po pierwsze będziemy żyli w świecie z dużą inflacją, że nie wróci już inflacja na poziomie 2%, że banki centralne prędzej lub później będą musiały poddać się i zmienią swój cel inflacyjny. Po drugie, będziemy żyli w świecie, w którym następują gwałtowne zmiany socjologiczne, bo mamy gwałtownie starzejące się pokolenie, szczególnie w krajach azjatyckich. Tam mamy masakrycznie szybko starzejące się Chiny, które zaczynają mieć problem właśnie z tym, że zaczyna brakować wręcz rąk do pracy, bo to ma taki efekt. Jak starzeje się społeczeństwo, to zaczyna brakować rąk do pracy, a z drugiej strony zmienia się też nacisk na to, co jest kupowane, czy co jest wymagane, no bo starsi ludzie mają inne potrzeby niż młodzi ludzie. Więc mamy takie czynniki, no i mamy faktycznie zmieniającą się dynamicznie sytuację geopolityczną, która również wpływa na to, jak należy inwestować. Cóż, no polecam przeczytać ten raport, popatrzeć sobie, wyciągnąć swoje własne wnioski. Ja myślę, że przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że zasady gry się zmieniły. To jest prawda. To, co działało rok, 2, 3, 4 lata temu, nie będzie działało teraz. No tak, co więcej, możemy powiedzieć, że to, co działało w ubiegłym roku, nie będzie działać już teraz, tak. Bo przecież świat się zmienił przez ostatnie 12 miesięcy diametralnie, nie tylko z wyniku wydarzeń, które miały miejsce w świecie kryptowalut,
ale w ogóle wydarzeń geopolitycznych. I tutaj pewna reklama. Zapraszamy wszystkich na sobotę na godzinę 19. Wiem, że wszyscy, zanim pójdziecie na Sylwestra, będziecie oglądali Kanga No Comment, no bo tam z Łukaszem będziemy podsumowywali właśnie rok 2022, nie tylko z punktu widzenia kryptowalutowca, ale w ogóle takiego człowieka, który żyje w tym dynamicznym świecie. Ktoś się zapytał, Łukasz, dlaczego dzisiejszy odcinek ma tytuł To już koniec, czyli koniec? No to jest koniec roku 2022. UMG 7405, także pozdrawiamy. I pojawia się również pytanie Roberta Krasowskiego, czy warto trzymać KNG, token KNG na Ledgerze? No, ja bym powiedział tak, faktycznie pojawiają nam się czasami takie pytania, dlaczego tak mało adresów zewnętrznych posiada token KNG, czyli że token KNG jest na jednym olbrzymim portfelu i to tutaj jakby zasada jest prosta. Token KNG był dystrybuowany na Kandze i ta dystrybucja miała miejsce poprzez wewnętrzne przelewy. Ludzie nie wypłacają tego na swoje ledgery, ponieważ wolą trzymać tokeny KNG na POS-ie. No tak. I to jest jakby najprostsza odpowiedź. Jeżeli trzymasz na ledgerze, to nie jesteś udziałowcem w POS-ie. Jeżeli trzymasz na Kandze, to możesz zamrozić swoje tokeny i zacząć zarabiać całkiem konkretne tokeny KNG każdego dnia. I mówiąc coś, co jest bardzo ważne, co wynika z naszego white papera, kiedy stejkujemy tokeny KNG na POS-ie, potwierdzamy, walidujemy kondycję giełdy, a to też mówię dlatego, że pojawił się tutaj Maciej Grzegorczyk na naszym kwadransie. Dobra, Łukasz, musimy chyba ogłosić wyniki konkursu. Tak. Oto okazuje się, że znowuż mamy szczęśliwca. Wygrana to są 52,6 tokenów KNG. Mamo, to są jakieś szalone już liczby. Tak, to już są duże pieniądze. No i wygrał to Paweł Czajka. Paweł Czajka pomylił się o $13. Dodam, że był ktoś inny, kto też się pomylił o $13, ale z małym haczkiem. Także Paweł był bliższy. No i Paweł zgłosi po prostu do nas, żeby odebrać nagrodę, a my prosimy o to, żebyście podawali cenę. Tutaj faktycznie jest pewne zamieszanie, bo dzisiejszy odcinek jest 129, ale chyba nie do końca byliśmy przejrzyści, czy trzeba pisać kwadrans z Kangą 130 czy 129. Dodam, że my bierzemy każdą z opcji, po prostu sprawdzamy cenę dolarową, tak? To tak, żeby ktoś się nie obawiał. Ale przyjmijmy, że piszemy numer tego kwadransu, na którym będzie rozstrzygnięcie konkursu, tak, czyli podajemy numer 130. 130, tak jest. Czy coś jeszcze, Łukasz? No chyba zostało nam tradycyjne BCK, czyli Bitcoin ciągle królem. No i KNF, Kanga na fali. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. No i do zobaczenia już za rok, bo tak się podobno mówi. W przyszłym roku. Podobno właśnie mówi się, że za rok, to znaczy, że ten. No ale w przyszłym roku. Tak, trzymaj się, Łukasz. Dzięki. Cześć, Sławku. Hej. Miłej zabawy sylwestrowej wam wszystkim życzymy.